Właśnie się obudziliśmy, jest godzina 8 rano. Kamper stoi tam na wzgórzu. Pies bez smyczy, pies szczęśliwy. Słuchajcie, tak wieje, taka zimnica. Pokaż nasze zakupy, naklejki. Jaskinia ta była schronieniem dla wikingów. To tam trzymali swoje statki. Słuchajcie, schodzi się tędy i wsiadamy do takiej łódki i będziemy nią płynąć. Fajnie można zjechać tą liną aż tam na sam koniec. Nie wiadomo co teraz robić, bo nie działa nam internet. Ale zajechaliśmy tutaj i tutaj wszystko jest pozamykane. O, stoją kamperki. I chyba dzisiaj tam pojedziemy. Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Właśnie się obudziliśmy, jest godzina 8 rano. Kamper stoi tam na wzgórzu. Noc była cicha, spokojna, chociaż przy samej trasie LC500, ale w nocy tutaj nie jeździ za dużo samochodów. Troszkę wieje wiatr, dzisiaj pogoda się nam zepsuła. Nie wiem, czy będziecie słyszeć szum, ale jeżeli tak, to przepraszam. A ja wyszedłem sobie z Tomim. Tutaj na plaży, zeszliśmy na dół, on biega. Także idziemy i zaczynamy nowy dzień. Dzisiaj jest odpływ, bardzo płytko. Widać, że woda się cofnęła dosyć sporo, bo wczoraj tutaj już była praktycznie woda. No a dzisiaj jest tak jak godzizna. Idziemy wzdłuż plaży. Tak jak mówię, kamperek stoi tutaj na górce. A my spacerujemy. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Tomi spuszczony ze smyczy. Pies bez smyczy, pies szczęśliwy. Biega, szaleje. Mam nadzieję tylko, że nie pobiegnie tam dalej. Były barany. Mam nadzieję, że tutaj żaden nie przyjdzie, no bo na pewno by pobiegł. A tymczasem co? My spacerujemy, on sobie pobiega, wracam do kampera, jemy śniadanie i jedziemy. Plan na dzisiaj jest taki, tutaj są jaskinie obok, plaża, Durnes. Zobaczymy, czy uda się tam wejść, także zostańcie z nami, zapraszamy na dzień i na kolejny odcinek. Opuściliśmy naszą miejscówkę, zatrzymaliśmy się w Durnes, tutaj na plaży. Tutaj jest taki sklep z pamiątkami, gdzie możecie sobie kupić słynny znaczek Road 500. No i tutaj jest piękna plaża, takie fale wielkie, idziemy zobaczyć na tą plażę, jest parking, no i ale wieje, pogoda nam się zepsuła. Słuchajcie, tak wieje, taka zimnica, zimno, że nie da się wytrzymać. No idziemy, deszcz zaczął padać. Musiałem wziąć kamerę GoPro, bo ona jest wodoszczelna. Nie chcę narażać tutaj DJI.
Także no widzicie, plaża piękna. Plaża jest uznawana jedną z najpiękniejszych plaż w Szkocji. Ocean Atlantycki. No super, naprawdę. Pięknie. W lecie, Pogody jeżeli nie ma. byłaby pogoda, to tutaj jest No. Macie tam naprawdę obok pięknie. parking? Kemping taki. Kemping chyba tak. Tu można zaparkować. A tutaj parking jest. Tu jest parking jest płatny, nie można zostawać na noc. No i obok tego parkingu jest ten sklep, w którym możecie kupić fajne naklejki. Stawimy wam zdjęcie. Fajne naklejki i kartki pocztowe. Jest też drewno na ognisko, jeżeli ktoś chce. Tutaj zaraz obok Durnes jest sklep spożywczy. Także no miejsce w lecie, w sezonie no na pewno warte odwiedzenia. Teraz troszkę wieje. Dzisiaj nam nie dopisała, bo tak to nam dopisała pogoda. Znajomi mówili, że w lecie tutaj jest bardzo dużo muszek. No i ciężko wytrzymać. Teraz muszek nie ma, no ale znowu pogoda nie dopisuje. No nic, coś za coś. Tak. Pokaż nasze zakupy, naklejki. No, po ile te naklejki były? Po 2 funty. A pocztówki po 50p. Jakie kupiliśmy? Tracency 500. Puffins, czyli maskanury. Tak, no chyba tak. Jedziemy teraz zobaczyć, tutaj te jaskinie są zaraz obok. Jak tam z pogodą będzie, jeżeli da się pójść, no to pójdziemy. Jeżeli będą warunki takie, że tam no, będzie wiało, padało, to też chyba raczej odpuścimy to. Zaraz obok plaży w Durnes są jaskinie, tak one się nazywają Smoke Caves. Idziemy tam zobaczyć. Niestety na samym parkingu przy jaskiniach nie było miejsca, ale zaraz obok, myślę, że tak 100 metrów jest taka zatoczka przy drodze. Tutaj zaparkowaliśmy, jest miejsce na kilka kamperów, tutaj nawet stoją. No i za mną też. Także tutaj spokojnie, myślę, nie wiem, 2, 3, 4, około 6-7 kamperów się zmieści. Także my idziemy zaraz w tą stronę. Jaskinia Smoke Cave to jedno z najbardziej fascynujących miejsc na Ziemi. Oprócz bogatej historii, ta jaskinia jest również miejscem wielu legend i mitów. Jedna z najbardziej powszechnych opowiada o spotkaniu z samym diabłem. Ale Smoke Cave to nie tylko straszne opowieści. W cieplejsze dni, kiedy deszcz daje sobie spokój, cudowny wodospad, który znany jest z tej jaskini, znika. To sprawia, że Smoke Cave jawi się jako miejsce pełne niespodzianek i tajemnic, które czeka na odkrycie przez odważnych poszukiwaczy przygód. A tak wygląda parking przy samych jaskiniach, także nie ma za dużo miejsca. Jeżeli jest pusto, to tutaj jakiś kamper stoi, ale no dużo miejsca tutaj nie. Do jaskiń idzie się takimi ścieżkami, są wyznaczone trasy, jak możecie zobaczyć za mną, tam Kaja poszła. Bilet wstępu kosztuje 10 funtów dla dorosłych osoby, dla dziecka 5 funtów. No ale to jest jakby taki tour, który możecie sobie tam wykupić. Co najważniejsze, płatność jest tylko gotówką. Jaskinia ta była schronieniem dla wikingów, to tam trzymali swoje statki, jak i naprawiali je. Było to stworzone jako taki wielki garaż dla wikingów. A jaskinia mieści się pomiędzy takim wąwozem, który jakby otwiera drogę na Ocean Atlantycki i tutaj jest wejście do tej jaskini. W jaskini znaleziono artefakty z epoki neolitu, nordyckiej i żelaza. Uważa się, że jaskinia była używana już w epoce mezoitu. Miejsce to było używane jako schron dla poprzednich epok. Ślady na jaskini, to znaczy taka metalowa wyciągarka, świadczą o tym, że była ona używana dosyć niedawno. Tuż za wzgórzem znajduje się malownicza plaża Sanko.
gdzie w słoneczny dzień można zrobić bardzo piękne ujęcia. Do jaskini prowadzą dwie drogi, taka krótsza, tutaj jak możecie zobaczyć, ona idzie bezpośrednio z parkingu, lub dłuższa, którą my idziemy z Kają, tak naokoło tutaj trzeba przejść i schodzi się takimi serpentynkami na dół. Słuchajcie, do jaskiń jest wstęp płatny. Tutaj na dół możecie przyjść zupełnie za darmo, ale jak chcecie pójść tam dalej już na taki tour, taką wycieczkę przez ten mostek i do środka jaskiń, trzeba zapłacić bilecik. 10 funtów kosztuje bilet dla dorosłego, 5 dla dziecka, tak jak mówiłem wcześniej. Co ważne jest, no musicie mieć gotówkę, bo z powodu tu braku sygnału tutaj nie działają karty. Wycieczka po jaskiniach trwa około 30 minut. Do wodospadu jest wejście darmowe. Tam dalej jest wodospad, można sobie tam wejść. Ale z przewodnikiem, jeżeli chcemy pochodzić, to jest to płatny wstęp. Tutaj jest tablica. Jest taka tablica, wpisujemy swoje imię i czekamy po prostu, aż przyjdzie przewodnik. Nakłada się kaski i wchodzi się do środka. Co, kaski założone, ruszamy na wycieczkę po jaskiniach. Słuchajcie, schodzi się tędy i wsiadamy do takiej łódki i będziemy nią płynąć. Płyniemy pontonem. Musimy schylać głowy między takimi małymi przepustami. Przypłynęliśmy takim pontonem pod tymi skałami, super sprawa, i teraz idziemy dalej wzdłuż jaskiniami. Koniec zwiedzania jaskiń. Podobało Ci się? Tak, bardzo. Mi też się bardzo podobało. Warto przyjechać tutaj to zobaczyć. Przepłynąć się tak troszeczkę tym pontonem. Trzeba się tak schylić bardzo mocno, żeby nie uderzyć głową w te skały u góry. Ale możemy zobaczyć tam takie bardzo stare skały, które mają ponad 500 tysięcy lat. Także wycieczka udana, polecamy. My idziemy do kampera. Taka metalowa wyciągarka została tutaj niedawno znaleziona przy tej skale, także świadczy o tym, że ta grota, ta jaskinia była wykorzystywana od bardzo dawien, nawet w teraźniejszych czasach. Wyjeżdżając z jaskiń, jadąc NC500 w stronę wschodnią, jakieś 10 minut od tych jaskiń kolejka linowa, zipline, z której można zjechać. Niestety jest ona czynna tak różnie, w zależności od warunków pogodowych, czasami jest zamknięta. My nie mamy tego szczęścia dzisiaj, żeby się nią przejechać. Gdyby była lepsza pogoda, na pewno to działa. Fajnie można zjechać tą liną aż tam na sam koniec.
A tymczasem my jedziemy dalej, NC500, teraz już w stronę wschodnią. Dalej zmierzamy w kierunku wschodnim, tutaj północną częścią, ale minęliśmy miejscowość Betty Hill i zatrzymaliśmy się w takiej małej kafejce przy NC500. Przy okazji coś zjemy. Zobaczymy, co tutaj będzie. Przekąsiliśmy tutaj coś, zjedliśmy takie angielskie, szkockie śniadanko o godzinie 14 i jedziemy dalej. Za bardzo nie wiadomo, co teraz robić, bo nie działa nam internet. Mieliśmy pozaznaczane różne ciekawe rzeczy na mapach Google Maps. Dlatego to jest taka przestroga, że trzeba po prostu sobie zapisywać te rzeczy, które się chce zobaczyć. Jeżeli macie coś w telefonie, to może się okazać, że po prostu tego nie zobaczycie, bo w większości no niestety internet nie działa. Albo sobie mapę ściągnąć. No właśnie. Słuchajcie, jesteśmy w miejscowości Thurso w aplikacji NC500, którą możecie ściągnąć i sobie zobaczyć. Jest napisane, że tutaj jest destylarnia whisky i można przyjechać, po prostu sobie sprawdzić, przetestować, posmakować. Ale zajechaliśmy tutaj i tutaj wszystko jest pozamykane. Jest 16:30, może dlatego, nie wiem. No ale nic nie zrobimy, jest zamknięte. Widzę, że łańcuchy pozakładane, nikogo nie ma. Także no jedziemy gdzieś dalej. A tak wygląda ten budynek. W miejscowości Thurso, zaraz przy tej destylarni, jest Lidl. Także zatrzymaliśmy się, Ania poszła na zakupy. A tutaj po drugiej stronie jest Morze Północne. I tam widzimy, że jest jakiś kemping. Nie wiem, czy będziecie to widzieli. O, stoją kamperki. I chyba dzisiaj tam pojedziemy. Jeszcze się zastanawiamy. Ale chyba tak, bo po prostu już 2 noce staliśmy bez prysznicy. Serwis też przydałoby się zrobić, także no chyba tutaj pojedziemy dzisiaj. I później znowu dzień, 2 wtedy staniemy gdzieś na dziko. No i jednak przyjechaliśmy na ten kemping w miejscowości Thurso. Jeżeli chodzi o koszty, stanę troszkę tak z tyłu za wiatrem. 30 funtów kosztuje kemping bez prądu na 3 osoby. 37 z prądem, czyli 7 funtów dodatkowo kosztuje prąd. O psa się nikt nie pytał, więc nic też nie mówiliśmy. Pies jest za darmo. Pies jest za darmo, gratis. No, jak się nie pytali, to tak. Tak. No, Ale także strasznie wieje. i tak zimno, że normalnie nie da się wystać, więc no, widok jest znowu fajny, patrzcie. Kamper stoi tu. Tak tutaj kemping wygląda, jest dużo wolnych miejsc jeszcze. Zaparkowaliśmy, troszeczkę nierówno stoi, dałem podpory naprzód. Z tej strony wyżej, z drugiej strony troszeczkę niżej najechałem, także w miarę prosto, jeszcze nie jest idealnie, ale w miarę. Tak się nazywa kemping Thurso Bay Caravan and Camping Park. Słuchajcie, jeszcze się właśnie wykąpałem, nikogo nie ma, tak szybko nagram, tak wyglądają toalety na tym kempingu. Tu wiadomo, pisuar taki duży, 3 takie prysznice. Właśnie jest kotarka, można się zamknąć, także się ubrać, nie pochlapie ubrań. Ławeczka i tutaj takie zlewy. Także tak to wygląda. Wykąpany, idę do kamperka. Także my jesteśmy gotowi do snu i widzimy się jutro. Prawda? Kto to sobie tak wszedł pod kołderkę? Co? Kto sobie tak śpi?